Witamy Państwa i serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Accenture Review TV. A dzisiaj porozmawiamy o trendach konsumenckich. Jest to obszar, w którym dzieje się bardzo wiele. Zmieniają się łańcuchy dostaw i koncepcje ich budowania. Zmieniają się zachowania konsumentów i ich oczekiwania. Zwracają chociażby uwagę na to, czy produkty, które kupują, są tworzone lokalnie. Miesza się nam też świat fizyczny ze światem cyfrowym. Dyskusję tą oprzemy na bardzo interesującym szkielecie, jakim jest raport przygotowany ostatnio przez Accenture Fjord Trends 2022. Dyskusję poprowadzą Jowita Michalska z Digital University i Krzysztof Kośmider z Accenture. Zapraszamy. Zapraszamy. Gośćmi dzisiejszego odcinka są profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Digital Economy Lab przy Uniwersytecie Warszawskim. Oraz Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych, Żabka Polska. Dzisiaj żyjemy w takiej trochę ciekawej, ale i wymagającej rzeczywistości. Ja lubię ją nazywać The New World Disorder, czyli nowy światowy bałagan. Wiele rzeczy nam się zaburzyło. Łańcuchy dostaw, utrudnione podróżowanie, inflacja i wiele innych trendów i zmian, które się dzieją i zaburzają nasz świat. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi o tym, jak ten świat się zmienia i jak marki mogą przygotować się do tego świata. Najpierw poproszę o głos profesor Kasię Śledziewską. No dobrze, ja jestem ekonomistką, więc może tak zacznę od tego zaburzenia, bo moim zdaniem jest to szok, ale z gospodarki zazwyczaj, i generalnie to pokazuje nam historia, wychodzą z tych szoków bardzo szybko i sprawnie i nauczyliśmy się wychodzić z tych szoków, więc wracamy do poprzedniej sytuacji, czyli to, co się zadziało, no to oczywiście jest seria lockdownów, oczywiście nie możemy podróżować, w efekcie mamy problemy gospodarcze i intensywne uruchomienie polityk fiskalnych w makroekonomii, nazywamy to ekspansywne polityki fiskalne, jak i połączone z tym monetarne, tak żeby nie było spadku we wzroście gospodarczym, żeby nie było spadku w zatrudnieniu. Tutaj mówię oczywiście o tym świecie wysoko rozwiniętym. Dodatkowo jeszcze przestajemy latać, przestajemy korzystać z usług turystycznych, w związku z czym nasze dochody nie spadają i w efekcie nie zaczynamy kupować dobra, czy to towary, czy to dobra inwestycyjne typu mieszkania, no i robi się zamęt. Robi się zamęt na rynku, rosną ceny, rośnie popyt na te towary, tych towarów chcemy więcej. Łańcuchy dostaw też są zaburzone, oczywiście, no bo są chorujący, no bo firmy się zamykają, no bo właśnie też problemy na granicach, czy też w kanałach różnych. I w tym momencie możemy się zastanowić, co w związku z tym i jak bardzo jest to trwałe i czy my coś z tego możemy wyciągnąć, czy też nie. Na pewno jest to ważne z perspektywy różnych polityk bezpieczeństwa, na przykład polityki lekowej. To znaczy, jeżeli zobaczyliśmy, że w momencie, kiedy nie mamy tego pełnego łańcucha dostaw, w przypadku produkcji leków u siebie w kraju, no to jest pełne zagrożenie. A wiadomo, że państwa azjatyckie są dużo tańsze, jeżeli chodzi o produkcję tych substancji czynnych i w związku z czym my też wyprowadziliśmy z Polski tą produkcję. Na przykład. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mówimy właśnie o tych pandemii i o łańcuchach dostaw i o tym, to trzeba powiedzieć rzeczywiście o transformacji cyfrowej. I to jest niesamowite, bo się okazało, że transformacja cyfrowa faktycznie ma miejsce, ona przyspieszyła i idziemy w kierunku tak zwanego przemysłu 4.0, czy usług 4.0, czyli no, nazwijmy to trochę wprowadzania rozwiązań cyfrowych, innowacji cyfrowych po to, żeby zwiększyć swoją efektywność, żeby mieć większe oczywiście zyski i też no, to jest związane z tym, że coraz mniej będzie w tym człowieka. I to też z perspektywy oczywiście pandemii to było dobre, no bo w pewnym momencie mieliśmy mniej ze sobą kontaktu, było bezpieczniejsze, nie zarażaliśmy się, no ale co doda w przyszłości, no to jeszcze zobaczymy i to jest pewnie jakaś inna rozmowa. I co to oznacza dla marek? Mi się wydaje, że przede wszystkim dla marek to oznacza
bycie tu i teraz lokalnie. To znaczy, żeby bardziej zwracać uwagę na tą produkcję, na korzyści i budować w ogóle swoje przewagi komparatywne w oparciu o lokalne przewagi, o lokalne zasoby, o lokalny potencjał. Bardziej myśleć o tym. I to zresztą też jest prawdopodobnie taki zwrot w ogóle w historii, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne bezpośrednie. To znaczy do tej pory korporacje, marki budowały swoje przewagi na tym, że inwestowały gdzieś za granicą i właśnie powstawały te łańcuchy dostaw. Natomiast teraz prawdopodobnie już nie będzie takiej potrzeby żeby budować te przewagi konkurencyjne na podstawie inwestowania w krajach, w których jest tania siła robocza, no bo w momencie, kiedy wprowadzamy przemysł 4.0, coraz więcej jest tej produkcji bez człowieka i wtedy zaczynają mieć na znaczeniu inne czynniki, determinują te inwestycje bezpośrednie, na przykład to, czy mamy wykształcony kapitał ludzki, czyli kompetencje cyfrowe tak naprawdę ludzi, determinuje bliskość tego rynku, bliskość właśnie dostaw i skracanie tych łańcuchów dostaw. I stąd też jest to niesamowita oczywiście szansa dla takich państw jak Polska, no, które są w środku Unii Europejskiej, które mają bardzo duży rynek, których jest 40 milionów konsumentów i którzy, mam nadzieję, będą też mieli wykształcony kapitał ludzki dzięki temu, że się znajdzie jakaś zmiana w edukacji. Wyzwanie dla marek też w ramach CSR-ów ważne jest to, żeby wspierały w ogóle cały system edukacyjny, żeby właśnie ten kapitał ludzki był tutaj na miejscu i żebyśmy mieli coraz większe kompetencje cyfrowe. Paweł, jak Żabka projektuje dzisiaj usługi, mając całą tą wiedzę? Znaczy, odnosząc się do tego, co pani profesor powiedziała, to było bardzo ciekawe makroekonomicznie. My widzimy to w skali mikro i nagle nasi konsumenci zupełnie inaczej zaczęli robić zakupy. Już niekoniecznie mieli Żabkę po drodze, czasami mieli ją pod domem, bo w ogóle z tego domu nie wyszli. I to było ciekawe, że my zaobserwowaliśmy dużą zmianę z perspektywy zwyczajów zakupowych, co się przełożyło na to, które sklepy były najchętniej odwiedzane i z czego korzystali nasi konsumenci. I my trochę byliśmy pod to przygotowani, ponieważ jak nasz dział Insightu, patrząc na to, co się będzie działo w naszym społeczeństwie w przyszłości, pewne trendy już wychwyciliśmy i się pod nie przygotowywaliśmy, w szczególności trend odpowiedzialności i zdrowego odżywiania. To było coś, co niesamowicie się zmieniło z perspektywy pandemii, bo nagle uwierzyliśmy, że odżywiając się lepiej, mamy szansę na to, że lepiej przejdziemy przez ten trudny okres. Więc tutaj już do tego byliśmy gotowi. Trend zakupów w e-commerce wykorzystaliśmy też, budując na początku, bardzo szybko odpowiadając na potrzeby klientów w aplikacji Żabka Click and Collect, więc klienci mogli tylko pojawić się w naszych sklepach i skorzystać z odbioru towarów. I na bazie tego, co się szybko transformowało, bo ja sądzę, że ten okres jest niesamowity z tego, że pewne mikrotrendy nabrały zupełnie innej prędkości. Zostały takiego przyspieszenia, że Q-commerce czy e-commerce, który w świecie grocery nie cieszył się taką popularnością, nagle staje się jednym z podstawowych potrzeb naszych klientów. Stąd też wystartowaliśmy z naszą ofertą już by Żabka i jesteśmy już dostępni w Warszawie i w Gdańsku. Niedługo będziemy jeszcze w większej ilości miast. Kolejna rzecz to format autonomiczny, który miał sprawić, że jesteśmy w stanie zrobić zakupy bez kontaktu z innymi osobami, co zresztą, jak komentowałem wcześniej, super zarezonowało w szczególności w zeszłym roku, w maju. A dzisiaj już to nie jest tak istotne z perspektywy klientów, ale gdzieś niektóre trendy zostały. Ja myślę, że będą z nami jeszcze dużo dłużej. Udało nam się w ramach grupy, myślę, że doskonale na to odpowiedzieć. Dzisiaj to, co jest naszym filarem i co będziemy rozwijać, to jest oczywiście przyszłość tego świata cyfrowego, czyli format autonomiczny, który mam przyjemność budować, Q-commerce, e-commerce, który rozwijamy i wdrażamy teraz,
ale także ten filar odpowiedzialności. Tak? Jak gdyby dzisiaj dla nas jest to jeden z 3 filarów, na których Grupa Żabka się skupia i oprócz tego, że oczywiście chcemy być coraz bardziej ekologiczni, coraz bardziej odpowiedzialni, też chcemy wykorzystać te trendy, które się zmieniły w zwyczajach naszych konsumentów, wykorzystać pozytywnie. Stąd też coraz więcej wegańskich i wegetariańskich produktów w Żabce. Chcemy też edukować klienta. To, co robimy w ramach Maczwita jako jednego z członków grupy, gdzie staramy się pobudzić w naszych klientach chęć do zmiany, takiej pozytywnej zmiany. To jest dokładnie to, gdzie myślę, że marki czy firmy mogłyby się skupić nie tylko będąc beneficjentem tej zmiany, ale też wokół konsumenta budując wartość, której konsument potrzebuje. Wspomnieliście obydwoje o tym zmianach w świecie, że ten świat się dosyć mocno zmienia. Coraz więcej się mówi o metaversum, o tym takim hybrydowym świecie rzeczywistym w połączeniu z cyfrowym. Jak waszym zdaniem odnajdą się fizyczne kanały sprzedaży? Jak powinniśmy łączyć w ogóle te światy? Tak, jakie wyzwania stoją przed markami? Jak marki powinny się dostosować do tej nowej rzeczywistości, do tego, żeby wejść odważnie, przekroczyć kolejne granice, wejść w to metaversum? Na pewno to, co się sprawdzi teraz i to, co ja widzę, że następują właśnie też na podstawie tego, co ty mówiłeś w tej mikroskali, właśnie przyspieszyła na pewno transformacja cyfrowa firm i zmiana w ogóle tylko postaw, zarówno osób, które zarządzają, które obserwują, jak się zmieniają postawy klientów, ale też jak się zmieniają generalnie kompetencje pracowników i tak dalej. I stąd też ja to widzę, że będzie następowała taka, może nie tyle metaversum, tylko po prostu tworzenie takiego świata, w szczególności w przemyśle, w usługach, takiego, można powiedzieć, bliźniaka cyfrowego i na tej podstawie odnajdywane będą te rozwiązania nowe i tam będą właśnie te ułatwienia, czy to w zarządzaniu łańcuchem dostaw, czy siecią dostaw, czy w ogóle zarządzaniu produkcji, czy w budowaniu relacji z klientami, z dostawcami i tak dalej. Czyli bardziej bym to mówiła nie metaversum, tylko taki bliźniak cyfrowy. Tylko z tego, co pani mówi, to taki trochę świat testowy. Bliźniak cyfrowy to jest trochę światem cyfrowym, ale to nie tylko, bo to tak naprawdę tam można testować i można sprawdzać, to się zgadza, ale tam też następuje projektowanie i tam też następuje, tak powiem, ścisła analiza zachodzących procesów w rzeczywistości i projektowanie dalsze tych procesów, ale również serwis na tej podstawie jest możliwy dzięki właśnie tym bliźniakom cyfrowym, czyli to daje tak naprawdę taki ciągły kontakt z klientem. I teraz, jeżeli chodzi w ogóle o marki i generalnie o ten świat, o którym też tu mówiłeś, taki patrzenia na klienta i tego, co się będzie bardziej rozwijało. No mi się wydaje z kolei, że w ogóle to się nazywało wcześniej, chyba się do tej pory, taki phygital się nazywa, czyli to połączenie tej fizyczności z digitalem i jeśli chodzi o marki, to jest ważne, żeby zrozumieć, bo to jest prawdopodobnie, nie wiem, czy to się, że tak powiem, potwierdzi, że są pewne produkty, czy pewne obszary, w których my zostaniemy, po pierwsze, do końca w tej rzeczywistości. Że my nie będziemy chcieli, jako konsumenci, czy jako klienci, nie będziemy wcale chcieli przechodzić do cyfrowej tej rzeczywistości, do tego online'u. W tych obszarach, gdzie my już mamy zaufanie, gdzie my już znamy daną markę, to nam na pewno jako klientom będzie dużo łatwiej zostać w tej świecie cyfrowym, zamawiać zarówno usługi, jak i towary przez internet, czy w ogóle jakoś offline'owo, bo to też niekoniecznie będzie przez stronę czy aplikację, może być jeszcze to bardzo różnie. I w tym momencie tam będzie ten na pewno też rozwój tych wszystkich usług, rozwiązań, żeby tylko ułatwić to. A jeżeli chodzi o sklepy, to też jest bardzo ciekawe, no bo częściowo będziemy prawdopodobnie chcieli chodzić do tych sklepów, żeby tam doświadczać bycia właśnie ze sprzedawcą, rozmowy z nim i to będzie coś prawdopodobnie w ogóle bardzo ekskluzywnego. Podobnie jak będziemy chcieli chodzić do banków, do oddziałów, żeby tam porozmawiać na temat naszego życia, naszych wydatków i tego, jaką linię kredytową mamy wziąć albo jakie ubezpieczenie kupić, cokolwiek.
To fantastycznie widać w segmentacji klientów, bo my pracując z klientami, pytając ich, czego oczekują, to absolutnie widać. To widać w demografii, to widać w geografii, to widać w tym, jakie doświadczenie klient miał wcześniej. I to jest niesamowite, że klienci właśnie w czasie pandemii zebrali doświadczenie, które przełamało tą pierwszą barierę i teraz już są gotowi. I to widzimy po klientach, którzy korzystają z usług, które dziś mamy oczywiście w sklepach stacjonarnych, ale teraz też dzięki Q-commerce'owi wynieśliśmy do e-commerce'u. A chciałbym nawiązać do tego Fidgitala, bo u nas ten Fidgital się odmienia na wszystkie przypadki. Fidgital. I tutaj podzielę się z wami taką pewną historią, bo 10 lat temu kolega opowiedział mi, że jego córka podeszła do okna i próbowała powiększyć obraz, jak to się robi na tablecie. I ja mam takie przekonanie, że my natywnie, może złe słowa, ale takie inżynierskie, jesteśmy ustawieni, że nie odczuwamy rzeczywistości cyfrowej i fizycznej w inny sposób. Odczuwamy ją w ten sam sposób, tylko rzeczywistość cyfrowa nie jest przeniesiona do rzeczywistości fizycznej i fizyczna rzeczywistość nie jest do końca przeniesiona do rzeczywistości cyfrowej. I ja definiuję trochę metaversum jako coś, co pozwala się tym dwóm rzeczywistościom stykać. I my dzisiaj, odwołam się do naszego żabkowego doświadczenia, to nie jest tak, że nie mamy interakcji z klientem cyfrowej, będąc fizycznie w sklepie. No bo mamy aplikację, którą możesz zapłacić, jesteś w stanie zobaczyć swoje promocje, dostać inne ceny, więc jakby ta interakcja już istnieje. I teraz jak głęboko będziemy w stanie zakorzenić nowe doświadczenie w fizyczności sklepu i jak przenieść fizyczność sklepu do rzeczywistości cyfrowej, ta cała ewolucja, bo sądzę, że to nie będzie do końca rewolucja, bo to już się dzieje, tak? No, nie wiem, my mając prawie 8 milionów klientów naszej aplikacji, czyli osoby, które zanim pójdą do sklepu albo aby pójść do sklepu, często sprawdzają, co ich czeka w tym sklepie, tak? Patrząc na promocję, to już jest część jak gdyby tego rozwiązania cyfrowego. Z drugiej strony osoby, które przechodząc koło sklepu biorą, nie wiem, sobie coś do picia, żeby na szybko coś przekąsić, a jednocześnie robią zakupy w aplikacji, bo widzą te produkty na półce i dochodząc do domu, mają te produkty stojące pod drzwiami. Więc wiecie, ja wychodzę z założenia, że metaversum jest świetnym agregatorem jako słowo do tej zmiany, która dotyka nas wszystkich. Nie sądzę, żeby to było coś nowego. Czy w momencie, kiedy taka żabka nauczy się, że na przykład jak dobrze wchodzić w relacje i jak tworzyć to doświadczenie poprzez te kanały cyfrowe dla swoich klientów, czy czasem to nie pójdzie tak w tym kierunku, że my po prostu z żabki zrobi się paczkomat, od którego będziemy odbierać już gotowe produkty? Moja opinia na ten temat, pani profesor, jest taka, że my szukamy doświadczeń w życiu. I sam fakt istnienia pewnego obiektu w przestrzeni nic nie zmienia, jak długo nie ma wokół tego obiektu zainteresowania. Jeżeli mówimy sobie o tym, jak się zmieniły miasta po pandemii, jak się tworzą inne strefy, jak wyburzamy niektóre biurowce, bo już się stały martwe, nie sądzę, żeby tak było. Z prostego względu. Mamy bardzo duży segment klientów, którzy przychodzą wybrać sobie produkty, ich dotknąć, często porozmawiać ze sprzedawcą. Po drugie, pobyt w sklepie jest dalej rytuałem, a my jako ludzie jesteśmy skłonni do tego, żeby szukać rytuałów w naszym życiu. Po trzecie, dalej żabki stanowią część lokalnego community, gdzie się spotykają nasi klienci i tak naprawdę jest to też rytuał dla rodzin zajść do żabki. Mamy pewien segment, to są osoby, które akurat wyszły z dzieckiem na spacer, uspać dziecko i jest rytuał kupienia u nas kawy z muffinem. I to jest wokół pewnego doświadczenia i rytuałów. I nie sądzę, żeby taka transformacja z kierunku tylko pick-up pointów zaspokoiła nasze potrzeby, które my mamy jako ludzie. Ja sądzę wręcz, że będziemy dalej się rozwijali w tym, aby to doświadczenie na miejscu było jeszcze bardziej spersonalizowane i bardziej unikalne. My już dzisiaj staramy się, żeby nasze żabki miały asortyment dobrany do lokalizacji. Każdy ze sklepów formatu autonomicznego ma dedykowany, jednostkowy planogram, który jest specyficzny dla tego sklepu i sądzę, że w niedalekiej przyszłości, jeżeli będziemy mieli
społeczność, która jest tylko wegańska, będziemy mieli Żabkę, która będzie miała tylko produkty wegańskie. I to jest moim zdaniem przyszłość, w którą idziemy. Aczkolwiek my w Żabce tworzymy ekosystem. I to chyba jest bardzo interesujące, żeby o tym powiedzieć. Jeżeli sobie pomyślimy, jak my adresujemy dzisiaj naszego klienta, to u kilkuset wręcz tysięcy domostw w Polsce pojawiamy się z rana, przed 6, z naszą torebką Maczwitu. Później 15 milionów Polaków żyje w odległości 500 metrów od Żabki. I sądzę, że bliskość do klienta oraz to, że jesteśmy dobrani do tej lokalizacji sprawia, że jesteśmy relewantni i odwiedzani. To jest najważniejsze. Chciałam zmienić trochę temat, bo w tym galopie technologicznym, w tych zmianach, w tej pandemii bardzo ważnym też aspektem jest zdrowie psychiczne i samotność. Więc to jest taki wątek, który chciałabym z wami poruszyć. Accenture przygotował bardzo ciekawy raport Fjord Trends 2022. W tym raporcie dużo się mówi o tych tematach. Chociażby zainteresował mnie wątek, w którym jest powiedziane, że 87% szefów HR-ów w Wielkiej Brytanii deklaruje, że coraz więcej osób w organizacjach skarży się na problemy ze zdrowiem psychicznym, a 82% mówi, że coraz więcej osób skarży się na samotność. Jak myślicie, jak będzie się rynek zmieniał pod tym kątem? Jak marki powinny i mogą adresować te wyzwania? To, co jest w raporcie napisane, też firmy zaczęły dużo mówić o tym, żeby zadbać o tego pracownika w sferze tej psychicznej i zaczęły mówić o trosce. O tym, że że to jest takie wyzwanie nowe, właśnie to troszczenie się o pracownika. Tak jak ja na to patrzę, to też jest ten trend, oczywiście, to na pewno jest ważny, ale za tym wszystkim zawsze, ja jestem ekonomistką, więc za tym wszystkim zawsze stoi takie jakby też te korzyści, które mają firmy z tworzenia takich, a nie innych warunków pracy, po to, żeby z tego odnosić pewne, znowu zyski, żeby budować swoje przewagi. Ale ja bym przeniósł to trochę dyskusję szerzej, bo ja zawsze lubię powtarzać, że zmiana zaczyna się w tobie, więc jakby zacząłbym od tego, że zostaliśmy trochę wyalienowani. Siedząc w domach, wyalienowaliśmy się z tych naszych lokalnych społeczności, ale my jako Żabka zaobserwowaliśmy też bardzo silny trend związany czy to z naszymi dietami, z Maczwit czy Dietly, bardzo duże wzrosty, bardzo duża koncentracja ludzi na tym, żeby przez odpowiedni sposób odżywiania też wpłynąć na to, jak się czują, żeby dokonać pewnej zmiany, która zaczyna się od diety, sportu czy tego, jak się odżywiamy. I to samo zaobserwowaliśmy w tradycyjnych Żabkach. Nasze gotowe dania, które są adresowane do osób, które chcą coś zmienić też dietę, duża zmiana, taka bardzo pozytywna. Więc ja sądzę, że ten problem ma trochę szerszy jakby spektrum. To nie jest tylko pracodawca, pracownik. Moim zdaniem to jest to, jak my jako post-covidowcy postrzegamy trochę, co to znaczy być zdrowym, czy widzimy relacje pomiędzy tym, jak żyjemy i tym, jak się czujemy. I myślę, że tutaj jesteśmy coraz bardziej dojrzali. Poruszyłbym jeszcze inny wątek, którego nie dotykaliśmy, a mianowicie wiedza i informacja. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, który jest oparty na wiedzy i informacji. Jesteśmy praktycznie każdy z nas w stanie w ciągu kilku sekund znaleźć odpowiedź na dowolne pytanie z dowolną przeglądarką, urządzeniem w ręku. Natomiast obserwujemy również, że konsumenci zaczynają troszeczkę narzekać na nadmiar informacji, na życie w takim szumie informacyjnym. Jak w waszej ocenie zadbać o to, żeby marki budowały dobre relacje, dobrze komunikowały się z konsumentami? Jak zadbać o to, żeby wyeliminować ten szum i żeby ta relacja między konsumentem a marką była właściwa, zbudowana i stała?
bardzo ciężko jest tak naprawdę w tym świecie, w którym jest tak bardzo dużo danych i których wszyscy mogą te dane przetwarzać i mogą je powielać i mogą coś dodawać i dalej tak naprawdę dotrzeć do tego, co jest prawdziwe i mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie w ogóle wyeliminować fake newsów. To jest trochę jak taka konsekwencja po prostu tego, że jest coraz więcej tych informacji, danych, źródeł i ten dostęp, przekazywanie, no to jest po prostu nie do wyeliminowania. Natomiast to, co marki mogą robić, to mogą niewątpliwie zadbać o to, żeby po pierwsze budować na transparentności i na tym, żeby być faktycznie szczere i żeby faktycznie właściwie informować i budować swoją markę na tym, żeby być uczciwym w komunikacji. I to stanie się prawdopodobnie bardzo ważne. Już dzisiaj klienci coraz głośniej mówią o tym, że chcą współpracować i kupować od marek, które po pierwsze nie tylko deklarują, ale mierzą i jak gdyby są odpowiedzialne za pewną zmianę, która się dzieje w świecie, który nas otacza. My w zeszłym roku w ogóle w grupie zrobiliśmy duży wysiłek, bo po pierwsze opublikowaliśmy pierwszy raport. Zaczęliśmy mierzyć to, co my chcemy w ramach naszego filaru odpowiedzialnej strategii robić. I to było podyktowane tym, że nasi klienci wprost powiedzieli, że oni tego oczekują. Tak? Czyli oni oczekują tego, że my jako firma, z którą spotykają się codziennie, chcą mieć pewność, że ta firma po pierwsze deklaruje takie rzeczy jak neutralność węglową, co już zadeklarowaliśmy, wycofuje plastik, co już zrobiliśmy i pokazuje im plan w ogóle, jak będziemy się zmieniać. Więc ja w ogóle odpowiedziałbym na to pytanie, że po pierwsze to jest transparentność, tu się z panią profesor zgadzam w 100%, ale dodałbym do tego mierzalność tego. Chcemy pracować z markami, które potrafią powiedzieć, kiedy i co zrobią i zrealizują oraz to, że mają tą samą wizję przyszłości, co my mamy. I my tutaj jako grupa mam nadzieję, że odpowiadamy dobrze na oczekiwania klientów. W ogóle polecam. Nasz raport wyszedł bardzo dobrze. Całkiem nieźle został oceniony, bo zostaliśmy jako najlepszy raport w zeszłym roku. I w tym roku już też pokazywaliśmy pewne cele, które chcemy osiągnąć. Więc jeżeli miałbym zamykać, to rzeczywiście transparentność, mierzenie tego i jasny cel. I ja myślę, że tutaj marki po prostu muszą to zrobić. Myślę, że to jest bardzo dobre zdanie, żeby zakończyć naszą dzisiejszą dyskusję, czyli liczymy na to, że w trendach, które się będą pojawiały, będą uczciwe marki, które nie tylko w komunikacji mówią o tym, że są ekologiczne i zrównoważone, ale też, że tak powiem kolokwialnie, dowożą to. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Super ciekawe. Dziękuję bardzo. Dzięki. Czas na podsumowanie tej bardzo ciekawej rozmowy. Jak widać, trendy konsumenckie ewoluują pod wpływem zmian socjologicznych, zmian politycznych i marki muszą dostosować się do tych zmian. Dla mnie jedną z najciekawszych rzeczy z tej rozmowy to było to, że na naszych oczach rodzi się metaversum, o którym tak często rozmawiamy. Rodzi się w postaci mieszania świata cyfrowego i fizycznego po stronie konsumenckiej, ale rodzi się również poprzez modelowanie świata rzeczywistego jako jego cyfrowego obrazu w komputerach, który pozwala nam na analizowanie trendów, a także testowanie nowych modeli biznesowych. Dużo rozmawialiśmy też o tematyce miękkiej, obok twardej, technologicznej. Pojawiły się wątki w dyskusji o zdrowiu psychicznym. Dziś jest to coraz bardziej palący problem zarówno po stronie konsumentów, jak i pracowników. Drugim bardzo ciekawym dla mnie wątkiem była rozmowa o autentyczności, o odpowiedzialności marek w komunikacji z konsumentem, o tym, jak bardzo autentyczne marki muszą dzisiaj być. Trendy konsumenckie to nie tylko coś, co dotyczy wielkiego biznesu i wielkich marek. To są sprawy, które dotyczą nas w życiu codziennym. Zapraszam do zapoznania się z raportem Fjord Trends 2022, który temat trendów konsumenckich opisuje w większych szczegółach. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Zapraszamy.